Jak zrealizować o wiele więcej zadań przy mniejszym wysiłku i nie dokonywać wyborów jedno albo drugie? Jakie jest antidotum na stan utraty równowagi? Co, kiedy i w jaki sposób robić? W tym filmie opowiem Ci o metodzie, którą można zastosować od razu i nie potrzeba do niej żadnych nowych umiejętności. To 5 kroków z książki Davida Allena Getting Things Done, czyli Sztuka bezstresowej efektywności. To taka książka, z której rady można zastosować natychmiast, na bieżąco, podczas czytania. Na pewno zgodzisz się ze mną, że zawsze masz do wykonania więcej niż jesteś w stanie zrobić. A czy wiesz, że sprawy rzadko blokują się z powodu braku czasu? Sprawy blokują się, ponieważ nie zdefiniowano, nie określono, jak należy je poprowadzić. Na szczęście możesz zminimalizować ilość ogonów ciągnących się za Tobą z pracy i z życia osobistego. Bo sprawy najzwyklejsze, takie bieżące, stale napływają. Jest ich tak dużo, że trudno byłoby przejść do spraw większych, nie uporawszy się wcześniej z tą bieżączką, przed ogarnięciem tych setek drobiazgów. Rzecz w tym, aby te wszystkie napływające sprawy wyrzucić ze swojej głowy, bo tutaj jest taka skrzynka odbiorcza w Twoim umyśle. Nieważne, jakimi kanałami te sprawy do niej napływają, one tutaj w tej głowie ciągle są. Więc chodzi o to, żeby ich tu nie trzymać, tu w tej głowie, ale jednocześnie mieć nad nimi kontrolę. Te wszystkie zadania, które na nas spadają. Po to, aby nie musieć w kółko gasić pożarów, stresować się przy tym, wypalać, tracić energię. Więc najpierw zbierz te wszystkie sprawy, które napływają do Ciebie strumieniami, wodospadem, Niagarą do tej Twojej skrzynki odbiorczej. Tak po prostu jak miotło zmiatasz wszystko do siebie. Zgromadź je na jedną kubkę. To jest ta Twoja skrzynka odbiorcza. Wszystkie, absolutnie wszystkie tam mają być i z życia prywatnego, i z zawodowego. Wszystkie mniejsze, większe, ważne, nieważne, wszystko. Co dalej? Wszystkie zadania, które masz w tej swojej skrzynce odbiorczej, czyli już na tej kubce zamiecionej, trzeba z niej poprzenosić, aby ta skrzynka nie pękła w szwach. Czyli jakoś je uporządkować, każde wrzucić do jakiejś odpowiedniej szufladki. To będzie taki Twój system gromadzenia danych, bo musisz je wszystkie gdzieś trzymać, ale nie w Twojej głowie, nie tu. Od tego zaczynamy te porządki. To był punkt pierwszy, zgromadzić wszystkie napływające sprawy w skrzynce odbiorczej, a teraz punkt drugi. Przyglądasz się im wszystkim po kolei i oceniasz, które są większe, mniejsze, ważne, nieważne, co należy z nimi zrobić, czy należy coś w ogóle z nimi zrobić. I w punkcie trzecim, bo już do niego przechodzimy, przydają się etykietki, szufladki, pudełeczka, jakkolwiek to sobie wyobrazisz. Na początek proponuję 4, bo idąc za przykładem tej książki, bo mi się to sprawdziło. 4 i tą całą kubkę skrzynki odbiorczej zamiecioną po prostu segregujesz z tej kubki. Bierzesz i segregujesz. Jedno pudełeczko ma nazwę sprawy do zrobienia, drugie może, trzecie później, a czwarte po prostu śmieci. I porządkujemy według tego, czy coś należy z nimi zrobić teraz, czy później, czy nigdy. Wszystkie rzeczy z Twojej skrzynki odbiorczej muszą tam się znaleźć, ale nie musisz im nadawać żadnej kolejności. Jeszcze nie. To dopiero w następnym kroku, bo w punkcie czwartym, w czwartym kroku, przeglądamy szufladkę pod nazwą do zrobienia. Przeglądamy wszystkie zadania, które się tam znalazły i te, których wykonanie zajmuje mniej niż 2 minuty, wykonuj od razu. Nie odkładaj. Zobaczysz, jak to pięknie czyści skrzynkę odbiorczą. I wszystkie te zadania, które już są wykonane, wpisuj koniecznie na listę rzeczy zrobionych, wykonanych. Będziesz widzieć, co już masz załatwione. To bardzo motywuje widzieć, ile już za Tobą. Kiedy widzisz, jakie postępy już zrobiłaś. I spośród tych rzeczy do zrobienia na dziennej liście umieszczaj tylko te, które musisz tego konkretnego dnia wykonać, których nie możesz wykonać następnego. I nigdy, przenigdy nie planuj 100% swojego czasu, bo i tak Ci się nie uda wszystkich tych rzeczy w ciągu jednego dnia wykonać.
a przepisywanie na kolejny dzień będzie Cię totalnie demotywowało. A przecież nie o to chodzi. Planuj tylko 60% swojego czasu, a te pozostałe 40% samo się i tak zapełniło. Przecież te sprawy ciągle napływają. A gdyby jakimś cudem się nie zapełniło, no to masz szufladkę o nazwie do zrobienia, możesz do niej sięgnąć i coś z niej wyciągnąć. No i właśnie przechodzimy do punktu następnego, kiedy wszystkie zadania już są posegregowane w szufladkach, a te, które zajmują poniżej 2 minut są już wykonane, możemy się zająć szufladką do zrobienia i przejść do punktu 5, czyli wykonać rzeczy do zrobienia. Na początku to się wydaje dosyć trudne, bo mamy do ogarnięcia taką wielką ilość tych wszystkich bieżących, napływających spraw, które nigdy albo bardzo dawno temu były w jakiś tam sposób porządkowane, ale kiedy już to się ogarnie, to bardzo dużą ulgę się czuje, to pierwsza sprawa, ale żeby te 5 poprzednich kroków przyniosło oczekiwany rezultat, żeby się nie rozjechało, konieczna jest jedna rzecz. Żeby te napływające zadania Cię znowu nie przygniotły, musisz absolutnie, koniecznie robić przeglądy. Najlepiej raz w tygodniu. Przeglądy w tych wszystkich swoich szufladkach. Bo po paru dniach wszystko na nowo zacznie się wymykać spod kontroli. Trzeba po prostu sprzątać raz w tygodniu. Tak jak w domu. Gdy zbudujesz taki swój system ogarniania i gromadzenia danych, zadań do wykonania, w którym są te wszystkie zadania, szufladki, kalendarz, najbliższe działania, to później już nie będzie trzeba dużo wysiłku, żeby utrzymać kontrolę nad napływającymi zadaniami. To regularne przeglądanie tych spraw wymagających jakiegoś działania jest po to, aby uchronić Twój mózg przed przegrzaniem. To znaczy, żeby nie trzeba było pamiętać czy przypominać sobie, że coś tam jest do zrobienia. Żeby mieć czysty umysł. Trzeba robić przeglądy i pilnować, żeby te wszystkie ogony z poprzedniego tygodnia zostały zebrane i uporządkowane. Czyli, aby nie utonąć w bieżączce, zapamiętaj 3 rzeczy. 3 rzeczy. Pierwsza, trzeba zrobić porządek z napływającymi zadaniami, czyli z tą skrzynką odbiorczą. 2, trzeba tę skrzynkę regularnie opróżniać, czyścić, tak jak się sprząta mieszkanie. W każdym razie tak regularnie, jak regularnie napływają do niej nowe sprawy. To druga rzecz. I trzecia rzecz, reguła 2 minut, czyli wszystko, czego wykonanie zajmuje poniżej 3 minut, rób natychmiast, nie odkładaj. To jest po prostu, zobaczysz, jak dużo takich rzeczy jest i jak bardzo możesz sobie skrócić listę zadań do wykonania, kiedy te 2-minutowe, powiedzmy 2-minutowe, te poniżej 2 minut będziesz robić od razu bez odkładania. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie.